hardcore tutaj z tym jeżdżeniem, bo ludzie się przyciskają tymi tuk-tukami, skuterami, autami, wszystkim jeżdżą w każdą stronę, jak im się podoba. Zresztą tu teraz było widać. No jest hardkorowo. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Dzisiaj kolejne muzeum. Zobaczcie, jaki dostaliśmy sprzęt, takie coś. Tutaj masz numerki, klikasz i opowiada po angielsku co było co. Ogólnie to jesteśmy w takim muzeum, które kiedyś było szkołą i ta szkoła została przerobiona na takie miejsce, gdzie jak Kmerzy trafili, to już stąd żywi nie wyszli. Tak wyglądały cele, gdzie trzymali tych ludzi. No to miejscówka trochę creepy, podobne do naszego Auschwitz. No tutaj na ścianach są zdjęcia tych więźni, którzy zostali tutaj znalezieni. Zobaczcie to. Zobaczcie sobie, co tutaj napisano. A w taki sposób tutaj maltretowali ludzi, używając właśnie takie beczki, podtapiając ich. Ta sama sytuacja, ludzie nie mieli w ogóle imion, tylko został przydzielony im numer. Także my to skądś znamy. Tam były cele murowane, a tu mamy drewniane. Jeden taki pokój podzielony na 2. To nawet nie pokój. Właśnie wylądowaliśmy w takiej kafejce, gdzie płacisz raz i zostajesz ile chcesz. No i dostaliśmy już ciasteczka, wodę. Teraz trzeba się rozpoznać tutaj z tymi kartami, bo to się po prostu ustawia, czy chcesz to Americano Ice, czy zwykłe Americano. Po prostu ustawiasz. Nie musisz nawet podchodzić, tylko jak oni zobaczą, że już wybrałeś, to przynoszą coś takiego, co sobie wybrałeś. No i musimy się troszkę tutaj z tym połapać. No tu jeszcze są jakieś snaki, różnego typu rzeczy, tak jak tam. No. Proszę bardzo. Wydupcone ma w moją stówkę. Właśnie szukałem miejsca, gdzie mogę wymienić siano i wymiana $100 sprawia tutaj spory problem. Ale udało się, znalazłem taką budkę, no i zostałem tysiącznerem tutaj. Za $100
dostałem 404 000 tych ich pieniędzy. Nie wiem, na ile orznęli mnie na kursie, ale patrzyłem w internecie, to bym musiał dostać 407, a ja dostałem 404, więc 3000 tych ich pieniędzy mam mniej. Więc nie jest wcale tak źle, bo te 3000 to wam powiem jest chyba 3 złote. Także $1 fee. Tutaj mamy Muzeum Pieniądza. Idziemy zobaczyć sobie, co oni tutaj ciekawego mają do pokazania. Ciekawe, jaka historia tych ich banknotów. Tu mamy historię. Tutaj są pierwsze pieniądze. Zobaczcie, tutaj też mintowali monety. Tylko tu mieli takie narzędzie. Tu macie fajne, wymieniali na różne rzeczy. Te na przykład 10 kilo ryżu na coś tam, ale tu widzimy, że na przykład srebro wymieniali na niewolników. Ty mamo, oni mają tu taki dywan jak ty dziwej. Niestety nie udało mi się za wiele nagrać, bo byłem śledzony przez cały ten czas. Przez kamery i przez panie już, jak widać, takie miejsca nie są tutaj skore, żeby to ponagrywać. Nie dziwię się, bo chcą, żeby były odwiedzane. No ale całkiem ciekawie to tutaj wyglądało. Fajne pieniądze mieli. Najbardziej mi się podobały te właśnie wymienne rzeczy, czyli handel wymienny, że tam kilo ryżu za coś i coś tam innego za coś. Zobaczcie, jakie tutaj ciekawe ptaki. To takie giganty. Jak wcina banana. A tu trochę inna wersja. A tu sobie na drzewie przesiadują. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. No i tutaj kolejna świątynia. Widać, że mamy hinduską świątynię. Nie wiem za bardzo, o co tutaj chodzi. Ale zobaczcie, jako dary, co tutaj można znaleźć. Make-upy i różnego tego typu rzeczy.
Tutaj mamy gigantyczny zegar. Za bardzo tego nie widać, więc się trochę odsunę. A tutaj mamy nietoperze. No to dzisiaj mamy całkiem coś innego niż ten loklak. Mi ogólnie loklak zasmakował i to jest takie moje cashew nuts w Tajlandii. No a miejscówka w sumie jako taka. Zobaczcie sobie, tutaj siedzimy na dachu. Oczywiście tutaj składanie vloga. Liza ma jakiś karo. Jakieś ptaszki tu jeszcze sobie ćwierkają. Szkoda, że nie widzieliście przed chwilą tego skrzyżowania, ale może mi się jeszcze uda raz nakręcić coś fajnego. No to dotarliśmy do kolejnego muzeum. Tu jak widać już jest sporo turystów. Bilety kupione, no i możemy iść. Znów mamy słuchawki. Tutaj sprzęt. To akurat jest fajne, bo macie po prostu instrukcję obsługi tutaj z numerkami. No i klikacie sobie numerek i po prostu macie opowiadanie o historii tego miejsca. Wybieracie numery po angielsku, można bez problemu wszystko ładnie zrozumieć. Tutaj był grób, gdzie pochowanych było 450 osób. Tu widać, jak pan sobie pracuje. Zobaczcie, jak naparza tymi konewkami, a jak sprytnie ma to zrobione. Zobaczcie, ten patyk na plecach, dwie konewki w ręku. Normalnie idzie sobie, nabiera teraz wody, no i później już dużo łatwiej się mu to nosi tutaj na te grządki i podlewa. Liza ma nowego kolegi. Zjedz go, bo przecież u nas to już jadalne jest. Tu nawet jeszcze kości widać. No, porąbana historia. Ludzie to są jednak gorsi od zwierząt. Tutaj są ubrania osób, które zginęły w tym miejscu. Ogólnie tutaj widzicie grób, tutaj drzewo i tu zabijali o te drzewo noworodki. Czyli uderzali głową dziecka o drzewo i wrzucali tutaj. No a tutaj znajduje się takie miejsce, żeby upamiętnić tych wszystkich, którzy tutaj zginęli. Zobaczcie, są czaszki, są kości, są nawet narzędzia, którymi zabijali tych ludzi. No mega straszna rzecz. I to już by było końcówka tego materiału, ponieważ wydaje mi się, że nie ma co więcej tutaj dodawać. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie jakiś fajny komentarz dla zasięgu, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.